dobry. Witam serdecznie na drugiej odsłonie webinarów Hicron Time. Premierowe spotkanie poświęciliśmy poznaniu najczęściej wykorzystywanych obecnie strategii biznesowych. Katarzyna Sokalska i Filip Stankowski podali przykłady rozwiązań stworzonych na potrzeby konkretnych organizacji, kreatywnych, idealnie dopasowanych, pozwalających ułatwić pracę. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, czy brak wdrożeń oznacza stanie w miejscu. Czy biznes może się rozwijać z posiadanymi już zasobami. Naszymi dzisiejszymi prelegentami będą specjaliści od BI i doświadczeni konsultanci Hicron. Kinga Moska, Service Delivery Executive oraz Michał Gruszecki, Data Architect. Dzisiaj także przypominam, że w razie jakichkolwiek problemów technicznych bardzo prosimy o odświeżenie strony. Nie będzie problemu z ponownym dołączeniem do spotkania. A ja oddaję już głos naszym prowadzącym. Witam serdecznie. Zaczniemy od tego, że w związku z tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, zaobserwowaliśmy wzrost świadomości biznesu o niedoskonałościach systemu w czasach kryzysu. W trakcie rozmów z klientami widoczne jest, że koncentrują się oni na kontroli, co można, co trzeba, na czym powinniśmy się skupić. Zaczynamy przykładać bardzo duże znaczenie do systemów i wykorzystania tych systemów, które posiadamy w naszych organizacjach, szczególnie systemów do analityki danych, ponieważ doskonale wiemy, że dostajemy to, co mierzymy. Chcielibyśmy dzisiaj z Michałem pokrótce opowiedzieć, jakie są możliwości rozwoju po burzy, przedstawiając też najlepsze praktyki, które są wykorzystywane przez nas samych. Pierwsze pytanie, jakie chcielibyśmy zadać, to pytanie, czy po wdrożeniu sami dojdziemy do tego, jak korzystać z systemu? Odpowiedź brzmi, że jest to i prawdą, i fałszem. Tak naprawdę pierwszym z elementów, które chcielibyśmy dzisiaj poruszyć, są szkolenia, ponieważ bardzo często na etapie wdrożeń systemów, bądź na etapie wchodzenia w utrzymanie systemów po wdrożeniach, otrzymujemy pytanie, czy możemy zminimalizować liczbę godzin na szkolenia. Odpowiedź tutaj jest jednolita. Nie, ponieważ użytkownicy, którzy będą z systemu korzystać, którzy będą korzystać z SAP-a, muszą wiedzieć, jak system działa. Szkolenia w związku z tym powinny się odbywać. W innym przypadku obserwujemy to na podstawie naszych doświadczeń w projektach, że bardzo często, jeżeli zabraknie tych odpowiednich godzin szkoleniowych na początku, procesy wykonywane są przez użytkowników po omacku. Bardzo często ujawnia się również sytuacja, że funkcjonalności systemu są niewykorzystywane. Wiąże się to również bezpośrednio z serwisem i utrzymaniem już po projektach wdrożeniowych, gdzie generowana jest duża liczba incydentów dotycząca problemów, błędów, które mogłyby być rozwiązywane przez biznes, ponieważ bardzo często dotyczą one podstawowych i głównych procesów działalności przedsiębiorstwa i są one jakby podstawowymi elementami, które na tego typu szkoleniach są omawiane. Naszą dobrą praktyką, którą zaczęliśmy wdrażać w ostatnich miesiącach, było to, aby proponować dodatkowe warsztaty na zasadzie nie zostawiania ludzi, na zasadzie dawania im komfortu wsparcia już po całym projekcie, ponieważ bardzo często wygląda to tak, że użytkownicy, którzy są po drugiej stronie, ze względu na codzienne procesy biznesowe, na zajmowanie się głównymi procesami, które są corem biznesu, nie mają już czasu na to, aby samodzielnie się uczyć, aby korzystać z szkoleń, które były gdzieś tam wcześniej przeprowadzane. W związku z czym proponujemy i uważamy, że dobrą praktyką jest to, aby przeprowadzić szkolenie, dać jakby użytkownikowi poklikać po systemie, porozglądać się, sprawdzić funkcjonalności i na przykład po 2-3 tygodniach powtórzyć sesję, czy zrobić jakby dodatkowy warsztat w celu dopowiedzenia użytkownikowi i odpowiedzi na pytania, które się w tym okresie przerwy pojawiły.
Myślę, że takim dobrym momentem też na zaktualizowanie wiedzy jest obecna sytuacja, gdzie jednak dość często to obciążenie w firmach, w organizacjach jest niższe. I tutaj myślę, że takim dobrym pomysłem, oczywiście oprócz darmowych warsztatów, szkoleń, które są dostarczane przez SAP-a, na przykład na portalu OpenSAP, zastanowić się nad wartością z takich jednodniowych shotów, tak? Jednodniowych szkoleń, czy nawet szkoleń 2-3 godzinnych, które aktualizują wiedzę dla naszych użytkowników po drugiej stronie, które mogą dotyczyć zarówno przypomnienia o głównych procesach, ale również które mogą być wykorzystywane jako szkolenia prezentujące nowości. Dzięki temu będziemy w stanie pokazać też na przykład, w jaki sposób i co się da na systemie robić, czego się nie da. Będziemy również w stanie przypomnieć użytkownikom na przykład o ostrzeżeniach, czego na systemie nie robić albo z jakimi konsekwencjami może się liczyć nieprawidłowe działanie. Więc idealne szkolenie powinno się odbyć. Warto przeprowadzać po jakimś czasie dodatkowy warsztat z konsultantami i warto tą wiedzę aktualizować o nowości, które w międzyczasie się pojawiają, bądź po prostu w formie przypomnienia na temat procesów, które zostały wdrożone. Bezpośrednio ze szkoleniami wiąże się temat dokumentacji. Myślę, że każdy z Państwa, kto jest obecny na naszym webinarze, nieraz słyszał w swojej organizacji w odpowiedzi na pytanie, gdzie jest dokumentacja, bo wiesz, my tej dokumentacji nie aktualizujemy, albo osoba, która była odpowiedzialna za ten proces, już z nami nie pracuje i ostatecznie kończy się tak, że brak tej dokumentacji jest widoczny. Dodatkowo obserwujemy na projektach podejście, że minimalizujemy przygotowanie dokumentacji jakby tylko do kwestii audytowych. Przede wszystkim warto powiedzieć, że dokumentację dzielimy na dwa rodzaje. Pierwszym jest dokumentacja techniczna, dokumentacja projektowa, która jest potrzebna dla programistów, dla konsultantów, aby oni wiedzieli, jak spełnić dane wymagania klientów. Natomiast z drugiej strony mamy dokumentację biznesową, która powinna być skierowana do użytkowników systemu, do osób, które będą z systemu i jego usług korzystać. Oprócz tego, że dokumentacja jest bardzo często przygotowana w minimalnym stopniu, też ze względu na oszczędności, tak jak przy tych godzinach szkoleniowych, nie jest ona również aktualizowana. I myślę, że obecna sytuacja jest też momentem, w którym należałoby przyjrzeć się dokumentacji, która jest w organizacji, sprawdzić, czy ona jest dalej użyteczna. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że jest, to być może warto zastanowić się nad zaangażowaniem większej liczby osób, większej liczby pracowników w firmie do korzystania z systemu. Tak? Czyli teraz mamy w końcu czas na to, żeby po pierwsze sprawdzić dokumentację pod kątem jakości, a z drugiej strony zaangażować dodatkowe osoby do pracy na systemie. Jest jeszcze taki trzeci element, jeżeli chodzi o dokumentację, wiąże się on z instrukcjami dla użytkowników. Bardzo często otrzymujemy informacje zwrotne gdzieś tam w dyskusjach, że coś jest dla kogoś niezrozumiałe. Tak naprawdę naszą dobrą praktyką, którą stosujemy, jest angażowanie biznesu w trakcie przygotowywania instrukcji dla użytkowników, ponieważ wiemy, że osoby, które są głównymi, kluczowymi użytkownikami po stronie biznesu, najlepiej znają procesy, najlepiej wiedzą, jakie dane będą w danym procesie dostarczane, co powinniśmy otrzymać na wyjściu. I połączenie tej wiedzy technicznej, wiedzy biznesowej z wiedzą techniczną konsultanta czy programisty, który pracował nad danym procesie we wdrożeniu, daje bardzo duże benefity i te dokumentacje po kilku miesiącach okazują się bardzo przydatne dla użytkowników.
Myślę, że warto zaznaczyć, że jeżeli chodzi o te dokumentacje biznesowe, najważniejsze jest, aby nie zawierały one zbyt dużej liczby technikaliów, aby faktycznie prowadziły tych użytkowników biznesowych za rękę przez procesy. Obecnie pojawia się bardzo dużo możliwości i tak naprawdę podążając za trendami, które się pojawiają chociażby w mediach społecznościowych, dokumentacje nie muszą wyglądać już tylko jako dokumenty pliku Word, tak? Można tę dokumentację przygotowywać w formie wiki, gdzie budujemy odpowiednią strukturę drzewa, gdzie jest możliwość linkowania podobnych tematów bądź procesów ze sobą powiązanych, gdzie mamy możliwość śledzenia zmian, czyli wersjonowania. Myślę, że ciekawym rozwiązaniem mogłoby być też używanie infografik bądź różnego rodzaju przepływów pokazujących gdzieś tam tabele, powiązania, relacje między procesami. Najważniejsze jest to, żeby taka dokumentacja ostatecznie dostarczała informacje, jak dany produkt bądź usługa działa. Warto też jakąś część dokumentacji poświęcić na informacje o ostrzeżeniach użytkowników. No i najważniejszą naszą obserwacją po projektach, które realizowaliśmy, jest to, aby dokumentację dostarczać przed testami. Tak, aby użytkownicy kluczowi byli w stanie zapoznać się z tą dokumentacją przed, aby mogli również pokazać dokumentację użytkownikom końcowym, którzy są gdzieś tam jeszcze dalej poza tym zespołem projektowym. Umożliwi to przygotowanie ewentualnych pytań przed samymi testami. Tak? Mieliśmy takie sytuacje, że przy dostarczaniu informacji przed fazą testów pojawiały się naprawdę pojedyncze pytania dotyczące działalności, funkcjonalności systemu, także zdecydowanie jest to coś, co jest naszą dobrą praktyką. Oprócz przejrzenia dokumentacji, warto też przy okazji przyjrzeć się swojemu systemowi analitycznemu. Tak? W różnych firmach jest różne podejście do raportowania. Niektóre mają dedykowane działy analityczne, w innych jest to przeważnie dodatkowa robota do tego, do codziennych obowiązków. Jeżeli mamy dedykowany dział analityczny, któremu możemy zadawać konkretne pytania biznesowe, to przeważnie jesteśmy już w dobrej sytuacji, bo taki dział analityczny jest w stanie nam wyciągnąć z danych bardzo dużo informacji, które potrzebujemy. Tu celowo używam słowa informacje, bo niekoniecznie to muszą być raporty, dashboardy czy analizy. Czasami to jest po prostu jedno krótkie pytanie. Natomiast tam, gdzie nie mamy takich działów analitycznych, no to przy podejściu, kiedy jest to taka dodatkowa robota, bardzo często gubimy czas na to, żeby się przyglądać tym danym i mocno je przeanalizować, bo musimy zdążyć po prostu z dostarczeniem raportu czy analizy dla kogoś innego, jak również z tym, żeby przyjrzeć się, co my tak naprawdę posiadamy w tym systemie. Tak? Często po wdrożeniu skupiamy się na tym, co już zostało wytworzone w trakcie wdrożenia, zastanawiając się, że oprócz zakresu raportów, które mamy przygotowane, ten system prawdopodobnie posiada bardzo dużo dodatkowych danych, które mogą być użyteczne nie tylko w czasach normalnych, ale też właśnie podczas kryzysu. Tak? Bardzo często spotykamy się z tym, że nawet rozmawiając z nowymi organizacjami czy z nowymi klientami, dostajemy taką odpowiedź, że do końca nie wiedzą, co mają czy w hurtowni, czy w jakimkolwiek systemie analitycznym. Tutaj wydaje mi się, że warto sobie zadać takie pytanie, jak bardzo dynamiczny jest biznes, w którym operujemy, jak dynamiczny jest rynek, czy takie podejście, kiedy jest to tylko robota dodatkowa dla kogoś, jest wystarczające, czy nie powinniśmy zainwestować tutaj troszeczkę czasu naszego i skupienia, bo to są dwie rzeczy, których bardzo często brakuje właśnie. Natomiast podczas takiego spowolnienia mamy więcej tego czasu, żeby się przyjrzeć temu, jak analitycznie funkcjonuje nasza organizacja, tak? Przejrzeć sobie tutaj te procesy analityczne. Czy podejście takie good enough jest wystarczające?
tutaj podczas tego przymusowego zamknięcia, gdzie wszyscy siedzieliśmy, bardzo popularne było w internecie takie podejście do tego, że to jest ten czas na ten swój rozwój osobisty. Rozwój osobisty może się też odbywać w obrębie analityki, jak również warto zwrócić uwagę na to, że może być nie tylko rozwój osobisty nasz, ale rozwój również systemu. Tak? Warto, tak jak już wspomniałem, przejrzeć sobie, co my posiadamy w tym systemie, jakie wartościowe informacje jeszcze z tego możemy wyciągnąć. Takie przeglądanie systemu to powinna być tak naprawdę praca ciągła, która się odbywa nie tylko w czasie takiego spowolnienia, to powinniśmy dążyć jednak do perfekcji z tym systemem, ponieważ jeżeli rynek jest dynamiczny, a przeważnie większość rynków jest dynamicznych, to mamy ciągle jakieś nowe pytania biznesowe i generalnie istniejące raportowanie czy analizy mogą być niewystarczające. Warto tutaj sobie zadać takie podstawowe pytania, czy na jakie pytania na co dzień musimy odpowiadać, czy to, co posiadamy, jest wystarczające, odpowiada naszym potrzebom. Następnie, jakie dane posiadamy, czy posiadamy dane w ogóle, żeby odpowiedzieć na te pytania biznesowe. Jak również zobaczyć, jak wygląda u nas, przyjrzeć się temu procesowi analizy od pozyskania danych do dostarczenia danych do właściwych osób. Trzeba pamiętać o tym, że często ten proces dostarczania danych czy analizy danych może być nieoptymalny. Czas często jest bardzo ważnym czynnikiem i być może warto sprawdzić, czy tego procesu nie da się przeorganizować, nie da się go usprawnić. Tutaj może się też przydać czasami, żeby nawet ktoś spojrzał z zewnątrz, tak, spoza naszego obszaru na to. Kiedy ktoś, kto nie jest, że tak powiem, przywiązany emocjonalnie do systemu, który tworzył. Trzeba pamiętać o tym, że dobry raport, dobra analiza oprócz poprawności danych musi być jeszcze dostarczona we właściwej formie, do właściwych osób, przede wszystkim na czas. Dokładnie. I tak naprawdę to dostarczenie we właściwej formie do właściwych osób i we właściwym czasie wiąże się bezpośrednio z KPI-ami. Czym tak naprawdę te KPI są? Powiemy mierniki, ale właściwie co mierzymy? Myślę, że z doświadczenia, z naszych rozmów też w trakcie projektów, bardzo istotne jest to, aby zwrócić uwagę na to, że KPI mogą być różne na różnych poziomach organizacji. Oczywiście mogą być też KPI, które są wykorzystywane i widoczne na wszystkich poziomach. Ale na przykład możemy przytoczyć sobie przykład klocków Lego i sprzedaży klocków Lego. Tak? Ktoś powie, mierzymy sprzedaż. Co to właściwie znaczy? Ważne jest to, żeby mając na przykład dyrektora departamentu sprzedaży na dany rejon, będzie go interesowało to, jak konkretnie wygląda sprzedaż w danych sklepach rejonu. Ale jeżeli mamy dyrektora generalnego sprzedaży, jego będzie interesować tak naprawdę główny wynik, który sprzedaż osiąga. To jest właśnie to, o czym Michał powiedział, żeby dostarczać odpowiednio zagregowane dane na właściwym poziomie w biznesie. Nawiązując znowu do obecnej sytuacji z ostatnich tygodni, bardzo dobrze widać, że w firmach, w których istnieje kultura analizy danych, okazało się to najlepszą tarczą antykryzysową, ponieważ widzimy zarówno po artykułach, które są w internecie, po wywiadach w telewizji, po informacjach, które słyszymy, że firmy, które analizują dane i które wcześniej bardzo koncentrowały się na analityce, bardzo dobrze sobie radzą z obecnym, powiedzmy, kryzysem. To, że obecna sytuacja zmusiła nas do zmiany, bardzo często zmiany strategii w naszych organizacjach, wiąże się bezpośrednio z tym, że powinniśmy zastanowić się również nad zmianą KPI. Myślę, że bardzo duże znaczenie będzie miało również to, że
będziemy mieć obecnie duże rotacje pracowników w firmach. Czy w związku z odejściem pracowników, czy w związku ze zwolnieniami, które są spowodowane spowolnieniem gospodarczym. Bardzo istotne będzie pilnowanie i sprawdzanie, walidowanie KPI-ów, ponieważ ludzie będą się zmieniać, będą przychodzić nowi. KPI-e, które istnieją od kilku lat, dalej będą aktualne. Warto będzie wtedy sprawdzić, czy osoby, które pojawiają się w firmie, rozumieją, co jest mierzone, dlaczego to jest mierzone, jakie informacje powinno to dostarczać. Bezpośrednio z tym, taką rzeczą, którą my rekomendujemy, jest tworzenie zakładek albo tworzenie definicji KPI-ów i lokowanie ich w narzędziach, które do analityki są używane. Myślę, że może to mieć duży wpływ na proaktywność pracowników, na proaktywność osób, które te KPI monitorują, ale również przyspieszy to znalezienie powodu, dlaczego coś się nie zgadza. Oczywiście bezpośrednio z KPI-ami warto się zastanawiać nad użyciem systemów wczesnego ostrzegania. Systemów, które będą nam alertować, że zbliżamy się do granicy zagrożeń, niebezpiecznych poziomów w naszej organizacji i będzie można podjąć odpowiednie kroki szybciej, przed konkurencją, tak aby można było minimalizować skutki sytuacji, które się zbliżają. Przygotowując ten webinar, sprawdzałam również ciekawe raporty dotyczące tak naprawdę tego, jak podejmowane są decyzje w organizacjach. I znalazłam informację, że 85% decyzji o nowych produktach bądź nowych usługach podejmowane jest oczywiście przez ekspertów, którzy pracują w danej organizacji. Na drugim miejscu znajdowały się właśnie narzędzia analityczne. Także połączenie danych, informacji i wiedzy ekspertów będzie nam tutaj generować decyzje dla naszych przedsiębiorstw. I tak naprawdę również w nawiązaniu do obecnej sytuacji wskazałam obszary, w których tak naprawdę większość KPI-ów na ten moment powinna się skoncentrować. Oczywiście na miejscu pierwszym mamy cash flow, przepływ gotówki. Mamy monitorowanie zobowiązań i należności po to, żeby w szybkim tempie odnajdywać luki dotyczące naszej płynności finansowej. Monitorowanie poziomu zapasów, które jak wiemy generuje duże koszty. Również od strony HR-ów jest to monitorowanie nieobecności pracowników, monitorowanie zwolnień pracowników, sprzedaży, na przykład czas sprzedaży przez przedstawicieli handlowych. Wiemy, że pracujemy teraz zdalnie, online. Dla przedstawicieli handlowych skróciło to jakby nie odbywają się już podróże i nie podróżują oni już między klientami, więc mamy tutaj pole do tego, żeby ten czas ograniczony na przemieszczanie się dobrze wykorzystać. Oczywiście wskaźniki zatrzymania klientów, jak i szereg standardowych wskaźników, które oczywiście zawsze są uzależnione od biznesu, w którym się poruszamy i organizacji, w której pracujemy. Business Intelligence przygotowuje świetne narzędzia do tego, żeby KPI-e wizualizować i o tym opowie Michał. Warto jeszcze tutaj wspomnieć, nawiązując do tego, co Kinga powiedziała, że tak naprawdę na różnych poziomach organizacji możemy badać różne KPI-e. Nie wszystkie KPI-e muszą być takimi KPI-ami od dołu do góry, agregowalnymi. Są pewne mierniki i tutaj warto te mierniki implementować, które są istotne na przykład na niższych szczeblach organizacji, bo słowo KPI się zawsze nam kojarzy jakby tutaj od razu z dashboardami, tak, z radą nadzorczą, z prezesami, z menadżerami, a to niekoniecznie tak musi być, tak? KPI tutaj może nam służyć do tego, żeby mierzyć przeróżne rzeczy i tak naprawdę na każdym poziomie organizacji, organizacja świadomie analityczna powinna mieć kulturę
kulturę analityczną właśnie tych KPI, tak? Tutaj posługując się tym przykładem, który Kinga wspomniała, na pewno z punktu widzenia sklepu z zabawkami, tak odgórnie istotna jest sprzedaż, jakiej wielkości jest sprzedaż klocków Lego, ale już dla samego departamentu Lego będzie bardzo istotne, jakie zestawy się najlepiej sprzedają. To może pomóc nam wypromować je odpowiednio, być może polepszyć sprzedaż tych, które się gorzej sprzedają poprzez danie jakiejś promocji. Także tutaj mamy bardzo dużo różnych możliwości. Dzięki różnorodności narzędzi właśnie możemy te KPI-e mierzyć na bardzo różnych poziomach organizacji. Tak? Bardzo popularne są oczywiście wszędzie dashboardy, analizy, raporty. Czym to się różni od siebie? Dashboardy, tak jak się mówi, przeważnie jest to informacja bardzo, bardzo zagregowana, wizualna, która prezentuje taki widok z lotu ptaka. Natomiast nie oznacza to, że nie można w niej wejść w głębszą analizę. Tak? Mamy różne możliwości typu poprzez wklikanie się w jeden element dashboardu możemy przejść do innych, bardziej szczegółowych raportów. Najważniejsze pytanie podczas wdrożenia, jakie słyszę, można sprowadzić do tego, jaka jest dobra gęstość informacji na centymetr kwadratowy dashboardu. Moja odpowiedź zawsze jest taka czytelna i przejrzysta. Bo każdy z nas jest tak naprawdę inny, każdy inaczej patrzy na raportowanie, każdego mózg działa w inny sposób i są osoby, które się świetnie odnajdują w płachtach raportowych 2 na 3 metry i potrafią z nich wyłuskać czasem bardzo istotne informacje, pojedynczą liczbę, która się nie zgadza. Dla większości osób jest to bardzo trudne. Tak? Bardzo istotne jest to, żeby to raportowanie, którego używamy, było do nas dostosowane, żeby ono wspierało nas w biznesie, a nie było przeszkodą lub utrudnieniem. Dlatego też pod tym kątem warto przejrzeć sobie, jak nasze obecne narzędzia wyglądają, jak z nich korzystamy. Również to, czy to, co mamy wdrożone, jest przemyślane. Warto też przyjrzeć się, jak ta informacja jest dystrybuowana, w jakiej formie, czy ona jest w dobrej formie do audiencji docelowej. Być może warto zacząć informacje układać w pewne ciągi analityczne, coś co jakiś czas temu było też promowane powszechnie jako układanie historii analitycznych, która pozwoli od punktu A do punktu B zobaczyć sobie dokładnie te dane. Wydaje mi się tutaj też to, co ważne jest, jak Kinga wspomniała, dzielenie się informacją, jak dane KPI są liczone. To powinna być wiedza powszechna w organizacji, bo wiele ludzi na różnych szczeblach mogą wnieść coś nowego, mogą tutaj, wiedząc jak taki KPI jest liczony, mogą powiedzieć, przepraszam, ale w tym i w tym przypadku to się nie sprawdza, bo mamy to i to, tak? Być może wniosą też coś, co pozwoli ulepszyć i bardziej dokładnie mierzyć pewne rzeczy. Biznes jest dynamiczny, zmienia się, ludzie przychodzą, ludzie odchodzą. Nowi ludzie są w stanie też wnieść trochę świeżości i świeże spojrzenie w istniejące już metryki, więc na pewno warto tutaj dzielić się tą wiedzą i wnioskami, nie bać się tego. Wręcz powinna taka dobra dyskusja nad danymi powinna się odbywać na porządku dziennym. Warto też tutaj pamiętać o tym, że często w momencie zmiany stanowiska zostają nam nasze stare nawyki raportowe i warto przyjrzeć się samemu sobie i temu, w jaki sposób działamy analitycznie, w jaki sposób raportujemy, czy powinniśmy zmodyfikować nasze nawyki, czy to jest coś, co wspiera naszą nową pozycję w firmie. Być może w przypadku na przykład promocji możemy już nie mieć czasu na dogłębne analizowanie danych, być może warto tutaj oddać to komuś innemu, zaufać, a też ta osoba ma szansę wnieść nowe, świeże spojrzenie. Także zachęcamy tutaj bardzo mocno do przemyślenia sobie swojej działalności analitycznej. Dokładnie. Jakby na własnym przykładzie mogę powiedzieć tak naprawdę, że pracując wcześniej jako konsultant i obecnie w roli lidera,
Mamy akurat u nas projekt wdrażania nowego systemu ticketowego i jednym właśnie z faz jest przygotowanie analityki danych w tym systemie ticketowym. I to jest właśnie to, co Michał powiedział. Stare nawyki raportowe, tak? I również to rozróżnienie, jakie informacje są faktycznie potrzebne i niezbędne, żeby na danym poziomie w organizacji można było osoby, które z tego korzystają, właściwie te dane wykorzystywały, żeby nie były też tymi danymi i informacjami przeładowane, żeby te informacje, które nie są im potrzebne i które nie wpłyną na jakby wzrost zaangażowania, nie były udostępniane, ponieważ też często obserwuje się, że jeżeli chodzi o KPI, tak naprawdę czasami prowadzą one do takich egoistycznych podejść na zasadzie dbania tylko o własny ogródek, a niekoniecznie wzbudzenia i wzniecania zaangażowania u pracowników czy u danego zespołu. Okej, podsumowując, o czym powinniśmy pamiętać po tym naszym krótkim webinarze? Przede wszystkim o tym, że szkolenia powinny się odbywać, ponieważ jeżeli tego nie realizujemy, jest to widoczne w późniejszym czasie, już w trakcie użytkowania systemu, że generuje to tak naprawdę dodatkowe koszty, których można by było uniknąć już od pierwszej fazy. Musimy się upewniać w tym, że odpowiednio korzystamy z narzędzi analitycznych, które w naszej firmie są wdrożone, które zainwestowaliśmy, że wykorzystujemy i też zastanawiamy się, czy może są jeszcze jakieś dodatkowe możliwości wykorzystania danych. Powinniśmy również pamiętać, aby prezentacja wniosków była zawsze przejrzysta, zrozumiała i dostosowana do odbiorcy. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o analitykę, bardzo w ostatnim czasie jest trend tak zwanego self-service, czyli obsługi systemów, obsługi narzędzi przez osoby, które nie są techniczne. Nie powinniśmy się zamykać na zmiany we wcześniej przyjętych KPI-ach. Sytuacja jest dynamiczna, tak jak pokazują nam to ostatnie tygodnie. Być może nie powinniśmy się koncentrować na całkowitej zmianie struktury KPI-ów, natomiast możemy jak najbardziej dodawać nowe, bądź możemy wprowadzać zmiany, modyfikować tych, które już używaliśmy w ostatnich latach czy miesiącach. Chcielibyśmy też Państwa zachęcić do tego, żeby przyjrzeć się całemu procesowi analizy w swojej firmie, czy warto coś poprawić, znaleźć słabe punkty i przede wszystkim przyjrzeć się danym, jakie Państwo przechowujecie, bo bardzo często jest tak i nie bez powodu tutaj nawet Gartner ma takie badania, gdzie mówi się, że firmy nie wykorzystują 80% danych, które posiadają. Troszeczkę to przypomina mi taką analogię człowieka. My też nie wykorzystujemy w pełni swojego mózgu, tak? Był taki film Luca Bessona, który pokazywał, co by mogło być, gdybyśmy wykorzystywali w pełni swój mózg. Nie mamy w rzeczywistości narzędzi takich, które by nam to umożliwiały, natomiast istnieją już narzędzia, które pozwalają nam tak naprawdę wycisnąć z danych, które posiadamy, bardzo dużo i na pewno wykorzystać je w większym zakresie niż robimy to do tej pory. My ze swojej strony dziękujemy bardzo i czekamy na pytania. No właśnie, teraz zachęcamy do zadawania pytań. Jest już na naszej tablicy pierwsze, które dotyczy właśnie różnic między tymi czasami sprzed koronawirusa i tych, które mamy obecnie. Czy widać jakieś zwiększone zainteresowanie konkretnymi technologiami innymi niż wcześniej? Czy takie różnice są dostrzegalne? Zdecydowanie. Tak naprawdę odchodząc już od tematyki BI-a, w obszarze logistycznym konsultujemy technologie związane głównie z e-commerce. Mamy zapytania dotyczące tworzenia portali e-commerce, które działają w czasie rzeczywistym, dostarczając informacje do klientów, którzy są przed komputerami. Myślę, że jest to związane oczywiście z tym, że mieliśmy lockdown, że sprzedaż bardzo przeniosła się do kanału online.
Jest bardzo szybka reakcja od strony biznesu na to i myślę, że jest to że właściwie ten kryzys jest traktowany jako szansa na szybsze wdrożenie rozwiązań, które gdzieś tam były planowane i odkładane, natomiast sytuacja zmusiła do tego, żeby szybko się przestawić. Także zdecydowanie e-commerce, przy tym wykorzystanie oczywiście technologii SAP-owej, głównie Fiori, czyli tej nowej szaty oprawy graficznej, miłej dla oka, jakby odchodzącej bardzo od tego SAP-a, które gdzieś tam wszyscy znają z lat poprzednich. Więc jeżeli chodzi o trendy takie pozabijające, to zdecydowanie to. Nie wiem, czy Michał, możesz coś dodać od strony BI-a tutaj? Tak, jak najbardziej. Tutaj również zwiększone obserwujemy zainteresowanie technologiami predykcyjnymi, agregującymi również dane z wielu środowisk. I tutaj na pewno klienci są bardzo mocno zainteresowani też takimi technologiami. Ja jeszcze ze swojej strony dodam, że jeżeli pan Andrzej jest bardziej zainteresowany tym tematem, to nasze spotkanie za tydzień będzie w dużej mierze poświęcone właśnie rozwiązaniom e-commerce'owym, tym na właśnie nowe czasy koronawirusowe i popandemiczne. A w kolejce jest drugie pytanie. Czy do prowadzenia szkoleń warto angażować inną firmę niż ta, która robiła wdrożenie danego rozwiązania? Czy to jest spotykane rozwiązanie? Ja bym powiedział, że to zależy w którym momencie. Na pewno nie bezpośrednio po wdrożeniu, bo oprócz tego, żeby wyszkolić się w zakresie posługiwania się narzędziami analitycznymi, to ważne jest też, żeby wiedzieć, jakie dane tak naprawdę mamy, to o czym już wspominałem podczas webinaru. I no, bezpośrednio po wdrożeniu no to największą wiedzę na ten temat ma firma, która wdrażała, także warto jest też, żeby ta wiedza gdzieś w trakcie szkolenia przepływała do użytkowników końcowych. Ja myślę, że zgadzam się tutaj z Michałem, tak, ponieważ jest to widoczne przy projektach wdrożeniowych, które później stały się projektami utrzymaniowymi, że jednak ta ciągłość jest zachowana. Jeżeli mamy do czynienia z tym drugim podejściem, to bardzo ważną kwestią jest tutaj odpowiednie przeprowadzenie tranzycji usług między dostawcami. I właśnie zwrócenie uwagi na szkolenia, zwrócenie uwagi na dokumentowanie, na dokumentację, która jest, czy jest ona użyteczna. No i sam proces przekazania wiedzy od jednego dostawcy do drugiego dostawcy. Także w zależności od podejścia po prostu odpowiednie zaplanowanie i koordynacja są tutaj kluczowe. A my oczywiście ze swojej strony polecamy siebie. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i korzystając z okazji od razu zapraszamy Państwa za tydzień. Podczas trzeciej odsłony Hycron Time Webinars Szymon Włochowicz, COO Hycron i Paulina Tomaszewska, Agile Delivery Lead odpowiedzą na pytania, co to znaczy w obecnych czasach myśleć przyszłościowo oraz jak takie nastawienie wpływa na prowadzenie biznesu. Zastanowimy się nad potrzebami klientów, nad tym, jak zmienił się proces ich realizacji oraz dlaczego nie powinniśmy cofać się do sytuacji sprzed koronawirusa. Najbliższy wtorek, godzina 13. Zapraszam i dziękuję w imieniu swoim oraz naszych prelegentów.